Zmontowałem drona. A to mój pierwszy lot. Ups. I zaraz ktoś powie, hola hola, trzeba poćwiczyć na symulatorze. To było po 100 godzinach na symulatorze. Drony możemy podzielić na dwa rodzaje. DJI podobne i tradycyjne manualne potwory dla prawdziwych mężczyzn. Z takim dronem do stabilizacją lotu poradzi sobie nawet dziecko. Choć tego akurat nie polecam, bo te śmigła mogą wyrządzić spore krzywdy. To był tylko przykład, żeby zobrazować, że to jest łatwe. Gdy w powietrzu puszczę drążki, dron po prostu zawiśnie. I gdy tak będzie wisiał i wyczerpie mu się bateria, dron po prostu grzecznie wróci na miejsce startu i wyląduje. Z tym jest ciekawiej. Co? Pewnie myśleliście, że ten brzdęgol wygląda zbyt niewinnie, żeby być trudniejszym w obsłudze? Jest znacznie szybszy, zwrotniejszy i fabryczne czujniki, jakie ma, to żyroskop i akcelerometr. Ktoś by powiedział, to wystarczy, żeby utrzymać go w zawisie. No, w dwóch osiach pewnie tak, o ile jest idealnie skalibrowany. I bateria nie przesunie się ani o milimetr. No i jest bezwieczna pogoda. Czyli nigdy. Z tym dronem podnosimy drążek w górę i leci w górę. Puszczamy i zawisa. Natomiast tutaj, przesuwając drążek w górę, dodajemy gazu. No i leci w górę. Puszczamy gaz, no, leci w dół. Trzymamy w idealnie wyczutym punkcie i teoretycznie w danych warunkach utrzymuje się na miejscu, no ale tylko w pionie, bo musimy jeszcze kontrolować inne osie. Dlatego powstały symulatory. Na start trzeba wyposażyć się w aparaturę. Ale nie. Ta od DJI nie wystarczy. Ona się nie połączy z symulatorem. Polecam kupić króla budżetu. Radiomaster Pocket. To naprawdę świetnej jakości aparatura. Do nauki w 100% wystarczająca i kosztuje tylko 250 zł. Potrzebny będzie jeszcze jakiś symulator. I tutaj polecam dwa. Lift Off lub Velocidrone. Oba kosztują podobnie, około 70 zł. Który wybrać? Lift Off dawał na początku więcej frajdy, ale odczucia były bardziej gamingowe. Ścigamy się tutaj z innymi i pokonujemy własne rekordy. Natomiast Velocidrone kładzie nacisk na realizm. Jest też kilka procedur, które można poćwiczyć tylko na Velocidrone. Pokażę Wam to za chwilę. To jest główny interfejs programu, ale zanim polecimy, najpierw trzeba skonfigurować kontroler. Można go podłączyć przez USB lub Bluetooth. Z kalibracją drążków program poprowadzi nas tutaj za rączkę, ale polecam zrobić coś więcej. Na tym ekranie można przypisać funkcje do przycisków, podobnie jak przy konfiguracji prawdziwego drona. U mnie uzbrojenie silników jest pod lewym przełącznikiem, a flip po crashu pod prawym. To są właśnie funkcje, które można wyćwiczyć tylko w Velocidrone, a które naprawdę zaowocują przy pierwszych próbach w prawdziwym świecie. Teraz szybki wybór drona, wyłączcie tylko automatyczne uzbrajanie i można lecieć.
Myśleliście, że tak wyglądają pierwsze loty? Moje pierwsze loty wyglądały bardziej tak. Dzisiaj latam już zdecydowanie lepiej, ale żeby pokazać Wam mniej więcej jak to wyglądało, wybrałem zbyt dużego drona do zbyt małej przestrzeni, żeby zwiększyć poziom trudności. No dobra, wróćmy na zewnątrz. Poza lataniem po wyznaczonej trasie można polecieć gdzie nam się podoba. Na przykład, żeby poćwiczyć nurkowanie, beczki, pętle, wlatywanie w wąskie przestrzenie, split S, czy po prostu lądowanie. Przy lądowaniu przyda się umiejętność rozbrajania drona w odpowiednim momencie. A po przewróceniu na plecy można poćwiczyć flip za pomocą skonfigurowanej funkcji. To naprawdę nie jest takie proste. Map jest wiele i każdy znajdzie coś dla siebie. Ja najbardziej lubię eksplorować urbex, czyli opuszczone budynki. No i który symulator wybrać? Symulator. I kropka. Nieważne który. Ważne, żeby wyrobić sobie pamięć mięśniową. Możesz mówić Będę latać ostrożnie. albo Stać mnie na części lub kupno nowego drona. możliwe. Ale wtedy dron będzie leżeć cały czas, czekając na części lub naprawę. Serio. Zero frajdy. Albo to pokochasz już od symulatora i stwierdzisz, że chcesz wydawać dużo pieniążków na nowe zabawki i ich naprawy. Albo stwierdzisz, że to nie dla ciebie i kupisz sobie taki kombajn, który nawet gdybyś bardzo chciał, to z włączonymi czujnikami trzeba mieć talent, żeby rozwalić. Ale zapewniam, takich emocji jak z tego typu dronem nie doświadczysz. Może ten film Ci się spodoba? Albo ten?